To jedna z najważniejszych umiejętności dla każdego biegacza, a przede wszystkim dla biegacza trailowego i terenowego. O czym mowa? Oczywiście o stabilizacji i właściwej świadomości ułożenia stawu skokowego. Skręcenia stawu skokowego są najczęstszą kontuzją w sporcie ogólnie, a jeśli chodzi o biegi trailowe, ich ryzyko wzrasta co najmniej kilkukrotnie. Niewłaściwe przygotowanie, nierówny teren, obuwie, do którego często nie jesteśmy przyzwyczajeni, czy też deficyty w sile mogą generować niestabilność stawu skokowego w trakcie biegania. Dzisiaj pokażę Wam prostą rutynę, którą możecie poprawiać taką świadomość ułożenia stawu skokowego w przestrzeni, jednocześnie pracując nad reaktywnością i jego sztywnością. Zaznaczam jednak, iż jest to element całej układanki, ponieważ na stabilność stawu skokowego nie składa się tylko i wyłącznie umiejętność angażowania mięśni stóp czy też podudzia, ale umiejętność stabilizacji tułowia, prawidłowa siła mięśniowa kończyn dolnych i wiele innych elementów. Dlatego nie traktuj tego treningu jako jedynego, który pomaga Ci właśnie w stabilizowaniu stawu skokowego i w poprawie jego reaktywności, chociażby na zbiegach w ciężkim terenie. Połącz to z innymi aktywnościami, między innymi z treningiem siłowym, czy też z treningiem core, który pokazałem tutaj na kanale. Dzięki temu będziesz znacznie lepszym i znacznie szybszym biegaczem. Chcę zaznaczyć jednocześnie, że ten trening nie służy rehabilitacji stawu skokowego. Owszem, możemy używać go do poprawy naszych umiejętności w końcowym etapie rehabilitacji, natomiast nie służy on na pewno temu, aby używać go zaraz po skręceniu. Dopiero gdy jesteśmy do niego przygotowani, przystępujmy właśnie do wykonywania tych ćwiczeń. Jeśli standardowo odczuwasz ból, odczuwasz jakieś dolegliwości związane z tymi ruchami, które będę tutaj pokazywał, koniecznie skonsultuj się z fizjoterapeutą, na przykład u nas w Symferii. Dobierzemy dla Ciebie prawidłowe ćwiczenia i prawidłowe postępowanie, tak abyś mógł wrócić do tego typu wysiłku. Pamiętaj też o tym, aby starać się wykonywać ćwiczenia maksymalnie dobrze technicznie. Zwracaj uwagę na to, co robisz. Ćwiczenia te nie będą trudne, nie będą one w żaden sposób angażowały Cię bardzo mocno siłowo, wymagają jednak pewnej dozy stabilizacji oraz właśnie koncentracji. Zaczynamy! Te ćwiczenia będziecie mogli wykonać gdziekolwiek tylko będziecie, gdzie tylko będzie dostęp do stopnia bądź jakiegoś podwyższenia. Nie musicie mieć żadnych przyrządów, tutaj akurat wszystko będzie robione z masą własnego ciała i bazowało głównie na zatrzymaniach bądź szybkich odbiciach, czy też zmianach kierunków. Ten hantelek, który tutaj przede mną leży, jest tylko dla uzmysłowienia sobie tej linii, przez którą będziemy przeskakiwać w pierwszym ćwiczeniu. Tutaj ze względu na to, iż będą to głównie ćwiczenia właśnie dynamizujące bądź ćwiczenia z zatrzymaniem, nie będziemy wykonywać bardzo dużo powtórzeń, a cały trening powinien zawrzeć się w około 10 minutach. W pierwszym ćwiczeniu zaczynamy od przeskoków bocznych jednonóż. Układamy sobie nogę tylną na stopniu i będziemy przeskakiwać nad tą linią środkową, którą tutaj mamy, która jest u mnie wyrażona przez hantelek i będziemy wykonywać to po 20 razy na jedną nogę w 2 seriach. I zaczynamy. Zmiana nogi. Chwila przerwy. Tutaj dbamy przede wszystkim o reaktywność i o to, aby utrzymywać stabilność tułowia, ale też, żeby odbić się jak najszybciej właśnie z tej nogi, którą kładziemy na ziemi. Noga tylna jest tylko i wyłącznie dla podporu, ale dobrze, żeby ona znajdowała się wyżej. Dbamy też o to, aby nie skręcać stawu kolanowego do środka w ten sposób, tylko aby cały czas stabilnie kierował się on na środek stopy. Idziemy z drugą serią. Ok, i pierwsze ćwiczenie mamy za sobą. Oczywiście, gdy będziecie już bardziej zaawansowani, możecie zwiększyć tutaj ilość serii, tak aby zwiększyć też to obciążenie. W ćwiczeniu numer 2 stajemy już na stopniu. W tym ćwiczeniu wykorzystywać będziemy
napięcie ekscentryczne w obrębie mięśnia piszczelowego przedniego. Ruch będzie polegał na opadaniu ze stopnia powoli do zgięcia podeszwowego. Ten mięsień jest bardzo ważny w hamowaniu tego stawu skokowego. I tutaj wykonujemy sobie 3 serie po 8 powtórzeń. Powoli opadamy. Zauważcie, że wspomagam sobie powrót tą drugą nogą, ponieważ tutaj chcemy, aby było to głównie ćwiczenie wykonywane w sposób ekscentryczny. Te wszystkie ćwiczenia, od razu zaznaczę, będzie o wiele prościej wykonać Wam w butach. I jedziemy z drugą serią. Później można też robić progresję z jakimś obciążeniem dodanym na przedzie stopy. I trzecia seria. Pamiętajcie, aby ruch był wykonywany dosyć powoli ku dołowi. Ok. To ćwiczenie, tak jak wspomniałem, ma na celu wzmacniać przede wszystkim mięsień piszczelowy przedni, a więc ten, który stabilizuje nam stopę w momencie położenia i napięcie, co jest szczególnie ważne w momencie zbiegu. Trzecie ćwiczenie, które tutaj sobie wykonamy, to będzie opad ze stopnia z zatrzymaniem. I tutaj bardzo istotne jest to, aby to zatrzymanie, czyli ten ruch na dole, wykonać sobie w bardzo miękki sposób, żeby to nie było takie klapnięcie bez żadnej amortyzacji. Staramy się kierować ku takiemu cichemu lądowaniu i tutaj robimy sobie 2 serie po 10 takich kontaktów na nogę. Możemy zmieniać je w trakcie, więc łącznie będzie ich 20. Opadamy, utrzymujemy chwilę, wracamy. Wydaje się, że jest to nic, ale w momencie, w którym opadamy sobie na ziemię, bardzo istotne jest to, aby prawidłowo ustabilizować te pozycje. Wiele osób po takim
opadnięciu, ma bardzo rozchwiane kolana. Tutaj staramy się maksymalnie skupić, żeby utrzymać tą linię rzepki, kierującą się na przód stopy, na przednią, na środkową część stopy, nie tylko za pomocą samej równowagi, ale też napięcia siły mięśni tułowia. Jedziemy z drugą serią. Pamiętajcie, że im wyższy stopień, tym ciężej będzie Wam wykonać to ćwiczenie i również im dalej skoczycie, tym ciężej Wam będzie je wykonać. Możecie również w trakcie późniejszej progresji zwiększać sobie ilość serii raczej aniżeli liczbę powtórzeń. I ćwiczeniem ostatnim, które wykonamy sobie tutaj, jeśli chodzi o tą stabilizację, będzie zeskok i ponowny wyskok na stopień ze zmianą kierunku. Co to oznacza? Będziemy odbijać się, tak jak przed chwilą opadaliśmy ku przodowi, ale z tego odbicia będziemy wracać do góry, tak aby znaleźć się na stopniu później bokiem. I tutaj wykonujemy sobie po 10 takich powtórzeń na jedną nogę. I ruszamy. Odwrócę się teraz do Was tyłem, natomiast pamiętajcie, że Wy możecie robić to w jakimkolwiek kierunku tylko chcecie. Pamiętajcie, aby to odbicie do góry było w miarę dynamiczne, ale żeby na dole też było taka doza zatrzymania, czyli hop i zatrzymujemy się. Do przodu, do boku. Jeśli stracicie równowagę, tak jak ja podczas tego ćwiczenia, kompletnie się nie przejmujcie, tak się czasem zdarza. I zaraz przechodzimy do drugiej nogi. Tutaj również możecie zwiększać sobie czy to liczbę powtórzeń, czy to liczbę serii. Natomiast te ćwiczenia mają taki cel, aby móc je wykonać w każdych warunkach. I jedziemy znowu z nogą prawą. Super. I ostatnim ćwiczeniem, które będziemy sobie wykonywać, będzie po prostu przeskok do boku. Dobrze wyznaczyć sobie tutaj jakąś linię pośrodkową, taką, przez którą sobie będziecie przeskakiwać. I tutaj powtarzamy sobie również 2 serie po 20 powtórzeń na nogę. I jedziemy. Pamiętajcie, aby utrzymywać tutaj stabilność biodra, żeby też nie opadać na tym biodrze. W tych ćwiczeniach z kolei ważna jest reaktywność, ważna jest również ta
sztywność taka stawu skokowego, którą staramy się zbudować. Nie skaczemy tutaj za wysoko, staramy się wykonywać szybkie kontakty stopy z podłożem. Pod żadnym pozorem nie musimy wykonywać bardzo mocnego, wysokiego odbicia. I jedziemy z drugą serią. Ok, i mamy to. Pamiętajcie, nie są to ćwiczenia stricte siłowe, są to ćwiczenia raczej takie proprioceptywne, są to ćwiczenia zmiany kierunku, są to ćwiczenia sprężystości, dlatego też całe deficyty, które są związane z siłą mięśniową, załatwiamy w innym siłowym treningu. A jak często wykonywać tego typu bodźce? Powiem Wam zaraz. Tak jak wcześniej wspomniałem, ćwiczenia te wcale nie służą temu, aby zwiększać tutaj bardzo mocno siłę mięśniową i nie służą one na pewno rehabilitacji stawu skokowego. Jeśli jednak cierpisz, powiedzmy, na taką niestabilność przewlekłą, na pewno przydadzą Ci się one w budowaniu pewności na zbiegach, w budowaniu pewności w ciężkim terenie i w zmniejszeniu ryzyka skręceń stawu skokowego. Ćwiczenia te prezentowane są tutaj na moim oczywiście przykładzie i pamiętajcie, że jestem dosyć dobrze przygotowany motorycznie, dosyć dobrze przygotowany siłowo. Pomimo że wspomniałem wcześniej, że staramy się wykonywać ćwiczenia maksymalnie poprawnie technicznie, nie przejmujcie się, jeśli na początku będzie to dla Was trudne. Nie każdy od razu jest bardzo mocny w wykonywaniu właśnie tego typu ćwiczeń stabilizacyjnych, więc spokojnie, powoli dojdziesz do pełnej sprawności. Jeśli chodzi o wykorzystanie tego treningu, możesz dołączyć go do innych treningów. Możesz dołączyć go na koniec treningu siłowego. Możesz dołączyć go na koniec treningu i akcentu biegowego, tak aby dać ciału dodatkowy bodziec. Nie musisz robić z tego odrębnej jednostki. Oczywiście, jeśli chcesz, możesz zastosować ten trening zaraz, powiedzmy też po jakimś mobility, czy w dniu wolnym od biegania. Ja jednak sugeruję, aby starać się raczej zwiększać swoje możliwości czasowe i kondensować ten trening w jednym. Jeśli chodzi o częstotliwość wykonania, standardowo, tak jak całą resztę tych ćwiczeń, traktujemy to jako rzecz dodatkową do naszego treningu. Jeśli natomiast czujesz, że masz duże deficyty w tym obrębie, postaraj się wykorzystywać ten trening 2-3 razy w tygodniu, tak jak wspomniałem, w dodatku do innych treningów. Jeśli podobał Ci się ten materiał, rozważ proszę wsparcie mnie na Patronite, dzięki czemu będę mógł produkować jeszcze więcej tego typu treści o jeszcze większej jakości, z jeszcze większym zaangażowaniem, a Wy będziecie dostawać tego typu ładne kadry oraz bezpośrednie tutoriale odnośnie właśnie różnych kwestii związanych z bieganiem. Jeśli nie możesz sobie pozwolić na stałe wsparcie na Patronite, rozważ proszę wsparcie mnie na Suppi, na takiej platformie, gdzie możesz postawić mi jednorazowo kawkę czy wirtualny makaron bez prowizji. Oczywiście zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę, podziel się, czy Ty masz jakieś trudności ze swoim stawem skokowym i do zobaczenia w kolejnych materiałach.